Cześć! Witam Was w dzisiejszym materiale, w którym zajrzymy za kulisy rockowej historii naszego ulubionego zespołu i sprawdzimy, czy pewna zaskakująca teza ma sens. Zaczynamy! Czy Queen inspirowało się Frankiem Zappą? To dość śmiała teza, ale da się wskazać jeden ciekawy wspólny element – elektryzm i łamanie schematów. Queen lubili mieszać style. Hard rock, music hall, operę, vaudeville i pod tym względem rzeczywiście zbliżali się do zapowskiego sposobu myślenia o muzyce. Na tym jednak podobieństwa w zasadzie się kończą. Sytuacja robi się ciekawsza przy utworze Bohemian Rhapsody. Można postawić hipotezę, że Freddie Mercury znał utwór Franka Zappy Any Way the Wind Blows. Ten numer znajduje się na albumach Freak Out z 1966 roku oraz Cruising with Ruben and the Jets z 1968 roku, czyli długo przed premierą Bohemian Rhapsody w 1975 roku. Co więcej, początki samej koncepcji Bohemian Rhapsody sięgają około 1970 roku, kiedy Mercury pracował nad utworem znanym jako The Cowboy Song. U Zappy w drugim wersie pojawia się fraza Anyway the wind blows, it don't matter to me. Natomiast u Frediego słyszymy po prostu pierwszy człon tej frazy. Czy było to świadome nawiązanie? Tego już pewnie nigdy nie ustalimy. W kolekcji płyt Mercurego, wystawionej w 2023 roku na aukcji w Sotheby's, nie znaleziono albumów Franka Zappy. Z drugiej strony, w latach 60. Freddie był początkującym artystą i nie miał dużych pieniędzy, więc całkiem możliwe, że płyty po prostu pożyczał. Jedno jest pewne, gdyby nie Frank Zappa, Queen prawdopodobnie nie trafiliby do szwajcarskiego miasta Montreux. To właśnie podczas koncertu Zappy 4 grudnia 1971 roku spłonęło miejscowe kasyno. Wydarzenie to zainspirowało zespół Deep Purple do napisania utworu Smoke on the Water, a w odbudowanym budynku powstało później Mountain Studios, miejsce absolutnie kluczowe w historii Queen. Ale to już zupełnie inna historia. Jeśli lubicie takie rockowe ciekawostki o zespole Queen, zostawcie subskrypcję, polubienie i jeśli możecie, udostępnijcie ten materiał znajomym. To naprawdę pomoże rozwinąć ten kanał. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.